San Miguel? And have you been member of the gang? Ahí tiene como una hernia, pero nunca lo operan. Hernia? Ale to jest strasznie. Ja cię kręcę. Nigdy się nie załamujcie. Zawsze jest jakieś wyjście. Czeka mnie właśnie 12 godzin jazdy przez Gwatemalę, później Salwador i jeszcze Honduras. Zapłaciłem za bilet z Gwatemali do Hondurasu 250 zł. Także jest dużo lepiej niż w polskich autobusach i dużo lepiej niż w samolocie. A więc jedziemy. Kolejny tydzień. Kolejne przygody, kolejne historie. Tym sposobem dotarłem do granicy z Hondurasem. Zobaczcie. Słuchajcie, moi drodzy, pierwszy raz w życiu mam taką sytuację, że nie zostałem wpuszczony do kraju. Nie udało mi się wejść do Hondurasu z bardzo prozaicznego powodu. Kurczę, normalnie to jest niewiarygodne. O, zresztą pokażę wam najpierw widoki. Jak to ładnie wygląda tutaj. Słuchajcie, już wam mówię, jestem już po stronie Salwadoru z powrotem. Wysadzili mnie z autobusu i kazali mi wracać tutaj do Salwadoru, ponieważ w Gwatemali posługiwałem się brytyjskim paszportem i mam wizę do Salwadoru w brytyjskim paszporcie. Ale żeby wjechać do Hondurasu, nie mogę wjechać na brytyjskim, bo muszę mieć wizę. A na polskim nie muszę, więc pokazałem polski paszport im. No i powiedzieli, że pomimo, że ja nie potrzebuję wizy do Hondurasu na polskim paszporcie, to nie mogę wjechać, bo posługiwałem się w Salwadorze paszportem brytyjskim. I teraz jestem w dupie, bo nic tutaj nie jeździ praktycznie. Dostałem się z powrotem do Salwadoru, dostałem pieczątkę wjazdową i powiedzieli mi teraz, że mogę iść z drugiej strony budynku, czyli tutaj, i dostać pieczątkę wyjazdową już w polskim paszporcie i dzięki temu wpuszczą mnie do Hondurasu. Tylko problem jest, że mój autobus już uciekł. Dobra, wróciłem z powrotem do Salwadoru. Niestety nie wpuścili mnie już do Hondurasu, pomimo że byłem w Salwadorze, dostałem pieczątkę wjazdową i na polskim paszporcie. Poszedłem jeszcze raz do Hondurasu i powiedzieli, że i tak mnie nie wpuszczą, bo wcześniej się posługiwałem angielskim paszportem i już nie wpuszczą mnie, do widzenia. Więc wróciłem i tutaj poznałem właśnie chłopaka, który wraca z pracy z Hondurasu. ¿Cómo te llamas? Johnny. Johnny, okej. Gracias, Johnny. Słuchajcie, i on mi pomógł, zabrał mnie i zabierze mnie do najbliższej miejscowości Santa Rosa? Santa Rosa Lima. Santa Rosa Lima. Na szybko zarezerwowałem sobie jakiś hostel poprzez Airbnb. Nie mogliśmy tutaj dotrzeć z tym ziomkiem, co mnie zabrał spod granicy. Ale już jestem na miejscu. Zobaczcie, jak to wygląda za 170 zł. To jest bardzo drogo w porównaniu do tego, co płaciłem w Gwatemali. Jedna jedyna restauracja tutaj się znajduje, jakieś 2 km stąd, a ten hotel jest na takim zadupiu, że się w głowie nie mieści. Zaraz zobaczycie. Normalnie. Ale tu jest strasznie. Ja cię kręcę. Dobra. 2 km stąd jest... Znaczy nie, nawet chyba nie ma 2 km. Chyba trochę mniej. Jest restauracja jedyna, a ja jestem dosyć głodny, więc muszę iść coś zjeść. Słuchajcie, teraz właśnie, jak sobie poleżałem trochę na łóżku w tym pokoju, zacząłem sobie to wszystko analizować, to moim zdaniem nie wpuścili mnie do Hondurasu nie dlatego, że nie miałem pieczątki we właściwym paszporcie,
bo oni dosyć długo mnie sprawdzali. Już nawet wzięli $3 ode mnie za wizę. Dostałem resztę, dałem $10, dali mi resztę i już miał mi pieczątkę stawiać. Tylko poszedł tam gdzieś, dał ten paszport, tam coś sprawdzili. Jeszcze coś tam wpisywali w komputer i w pewnym momencie przychodzi i mówi, że jest problem, że muszę poczekać jeszcze sprawdzają. I daję im drugi też paszport, sprawdzają. Przychodzą tacy wrogo nastawieni, mówią, że nie wpuszczą mnie. I słuchajcie, to co ja teraz skumałem, moim zdaniem nie wpuścili mnie nie dlatego, że nie miałem pieczątki, tylko prawdopodobnie sprawdzili, że już byłem w Hondurasie. Być może była jakaś notatka u mnie, żeby mnie nie wpuszczać. Ja tak czułem, że jeżeli kiedyś wrócę do Hondurasu, to mogą mnie albo zatrzymać, albo cofnąć za mój kontrowersyjny film o szpitalu w Hondurasie. O kurde. Gdzie to teraz iść? Czekajcie, muszę sprawdzić, czy w lewo, czy w prawo. Słuchajcie, dobra. Chyba już prawie jestem. O kurde, nie jestem. Ja pierdzielę. Gdzieś mnie znowu nawigacja źle wprowadziła. Kurde, tutaj w ogóle nawigacja źle działa. Zobaczcie. Tu jest ta restauracja. Widać? Widać. Tigo Roasted and Barbecue. Kurde. Dobra, idę dalej. Słuchajcie, i teraz taka wiadomość do osób, które kiedykolwiek będą w podobnej sytuacji, że gdzieś was nie wpuszczą do jakiegoś kraju, albo coś wam w ogóle nie wyjdzie. Będziecie gdzieś, nie wiem, na środku jakiegoś pustkowia. Nigdy się nie załamujcie. Zawsze jest jakieś wyjście i starajcie się myśleć pozytywnie. Bo ja na przykład się nie stresowałem tą sytuacją, bo po prostu ja muszę się uliczyć z tym, że takie sytuacje mogą się zdarzać. I pamiętajcie, że nie ma co się wtedy załamywać, panikować, tylko po prostu trzeba się skoncentrować na znalezieniu jakiegoś rozwiązania. Kurde, nie ma chyba tej restauracji nigdzie. Zostały mi 2 bułki z podróży, nie będę już jadł, bo już nie jestem głodny. A gdzie są te psy? Zaraz im dam. Ciekawe, czy zjedzą. Nie widzi nawet bułki. Kurde, nie widział bułki nawet. Ale przestraszone. Przestraszone pieski. Kurczę, nie wiedziałem, że ja mam tutaj basen nawet. Zapłaciłem 160 zł za tą miejscówkę. Hola, hablas inglés? Un poco. Oh, good. I need to get bus to San Miguel. Okay. And where is the bus? Okay. I think my son's going out right now. He can give you Lift? lift. Yeah. How was the situation here before the President Bukele? Oh, before it was like simple work, like crazy. Even here? Yeah. We used to have between 20 and 30 murders every day, every single day. Yes. Plus, the people got lost. They kidnap people and they lost them. And they disappear. Yeah. Wow. That's how it used to be. So we cannot leave the gate open like it is right now. You cannot leave. No? You cannot leave your doors open or gate open at the house. Okay. Well, let me tell you some private things about me. Yeah, okay. I always go out with my gun, ready to pull it out. Yes? Yes. That's how it used to be. Now, I don't have nothing. Nothing. You don't need a gun. I don't need them. Wow. I don't need them. Aż trudno uwierzyć, że w tak małej miejscowości ginęło 20 osób dziennie. Jestem w centrum i chyba dobrze trafiłem do San Miguel.
San Miguel? A, San Miguel. Dobra. San Miguel Terminal. Jest. Kurczę, jaki egzotyczny autobus. Dobra, wsiadamy w takim razie. San Miguel. Słuchajcie, plan mam taki, żeby dzisiaj w San Miguel znaleźć jakieś biedne dzielnice, pojechać tam i nagrać jakieś wywiady z ludźmi, pokazać wam, jak wygląda życie w małych miejscowościach w Salwadorze. Bo w stolicy już widzieliście, jest dosyć bogato, jest bezpiecznie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja obecnie w małych miejscowościach. Mój apartament znajduje się na zamkniętym osiedlu, które jest otwarte. Tu jest brama i nie ma żadnej ochrony, czyli nie jest to takie do końca w pełni zabezpieczone osiedle, a to jest budynek, w którym ja mieszkam. Zobaczcie. Pewnie już zauważyliście, że wszędzie są zasieki. Praktycznie każdy ma zasieki. Nie wiem, czy to nadal ze względu na zagrożenie, czy tylko dlatego, że było kiedyś niebezpiecznie i po prostu nikt już tego nie ściągał i to zostało tak. Nie wiem. Zatrzymałem się w pięknym domu u pewnej kobiety, którą znalazłem na Airbnb i teraz wam pokażę, jak ludzie sobie tutaj mieszkają. Ale pięknie. Wow. Zobaczcie. Ale tutaj to chyba trochę podobny ja, jak byłem mały. Dobra, idziemy na górę. Pokażę wam na górze jeszcze. Tu jest mój pokój. Zobaczcie, jaki kapelusz w stylu meksykańskim. A tu jest mój pokój, hamak, chyba hamak. I zobaczcie, zasieki. Jak myślicie, jest tutaj bezpiecznie? Piszcie komentarze. I toaleta. No. Także widzicie, tak wyglądają przygody podczas podróżowania. Czasem nie idzie po myśli. No i trzeba się dostosować do warunków, jakie się pojawiają. Przyjechałem do San Miguel zobaczyć, jak wygląda obecnie sytuacja. Niegdyś było to bardzo niebezpieczne miasto. Dziennie ginęło tutaj nawet 20 osób. Każda dzielnica była kontrolowana przez gangi. Przez Barrio 18 i MS-13. Aby wjechać na daną dzielnicę, trzeba było mieć pozwolenie gangu lub zapłacić. Jeżeli ktoś wjechał bez zezwolenia, natychmiast został zabijany. What's the name of this? Milagros de la Paz. Milagros de la Paz. Okay. Buenas tardes. Él es un muchacho que viene de Europa a andar haciendo entrevistas, cómo vivía la gente antes aquí, con las pandillas y todo eso. I want to ask what they cooking. Oh, ¿qué está cocinando? Dice. Frijoles. Beans. Beans. Yeah. This is popular. Yeah, that's very popular here. Do you remember the time when here was very dangerous? El tiempo, ¿usted se acuerda el tiempo que aquí estuvo muy peligroso? ¿Como en qué tiempo fue? No, no me acuerdo ya usted. Como hace unos 5 años. Bien como el 2000. Que nomás tiene que saber más o menos el tiempo que estaba más peligroso aquí. Yo no me acuerdo. Like Como el 2021. 21. And who controlled this area? Which gang? ¿Quién
¿Cómo se llamaba la ganga que controlaba toda esta fila? ¿Era la 18 o la Don't know, don't know. 18th Street? 18th Street. Have you been here when the MS-13 was controlling this area? I came to visit my mom at that time. And you seen all the gangs? Oh yeah, A lot? a lot. They ask you why you came here? At that time that guy was out, my cousin. Okay. Zobaczcie, ludzie przestraszeni są, nie chcą wychodzić z domu. Albo ze względu na mnie, albo nadal jest tu niebezpiecznie. Chyba się nie zgodziła na rozmowę kobieta. Boją się ludzie. They're working right now. They working? Oh, she don't want to talk. No, she because she doesn't live here. She came from the United States. Ah, okay. At the time she wasn't here. Here. But they hiring people. I mean, right now they hiding from the police. Hiding from the police? Yeah. The gang members? Whoever is out, they hiding for. Ah, because they don't want to be in prison. Yeah, they don't want to be in prison. Not like before. Yes. People hiding from them. Słuchajcie, tak jak właśnie myślałem, są pojedyncze osoby, które nadal się ukrywają. O, może tutaj zagadam z chłopakami, którzy nie chcą zostać złapani, no bo wiecie, no trafić do tego super więzienia. O, let me talk to them. Pues sí te los da, pero dice que quiere que le contestes unas preguntitas, dice, para ver cómo era el gobierno de antes y cómo es ahora. A ver si está mejor. Have you been member of the gang? Nunca. No. Nadie. Nunca. But you know some members of the gang who are in prison now? Ni uno. No. No one? And you know someone who was killed? Alguien que hayan matado, que lo conociera usted. Tampoco. No. Nothing? So when the gangs controlled this area, you was able to walk freely? Cuando ellos controlaban esta área, ¿usted estaba libre para caminar sin miedo en estas calles? No, uno salía sin miedo, salía con miedo uno. He get out with, they're scared to go out. Okay. It's too hard over here. ¿Puede venir un momentito? Soy polaco. Hola, Soy polaco. mucho gusto conocerlo. Mucho gusto. Gracias. Can you come out? Puede venirse a la sombrita. ¿Te gusta, padre? Inside? Yeah, Okay. Dalia, que como estamos solos, fíjate, no tenemos esposo ni nada, todo eso, y el niño lo tengo bien enfermo, le pega un dolor aquí, en el ombligo, mira. What's Now happened? Lo he podido llevar a time right clínica, now because he's clínicas, very sick. hospitales, todos lados, sick? y hemos Yeah, and sufrido, then her husband y le died. pega dolor de Okay. cabeza. How many boys do you have? ¿Cuántos niños tiene? 4. 4. And where are the other boys? Y no tengo mi compañero de vida, solo nosotros vivimos ¿A aquí. dónde están los otros niños? En la escuela anda estudiando. Okay. Trabajo para pagar casa, luz, mantenerlos y She todo work eso. for pay el house, niño se me acaba de pay morir de them aquí. the food and then What's happened to him? what happened? Ahí ¿Qué está. le pasó? ¿Qué le pasó? Ahí tiene como una hernia, pero nunca lo operan. y le Hernia. pega dolor. Hernia. Sí, le pega dolor de cabeza y vómito. He ido a clínicas, hospitales, he andado en todos lados y nunca me le dan cura aquí. ¿Ve? they Está are- en pelota. They're keeping going to the hospital. They never it costs too much. It Never. costs a lot of money. Trabajo para darle comer a ellos, para darles estudios. Soy She madre work soltera. watching clothes for leave. Aquí vivo alquilando con mis hijitos. Mi niña tiene un niño tierno, por ahí anda contemplándolo. Is there anything else you want to say before I go? Algo que más se quiera decir antes de irse. Ah, eso es todo, muchas gracias. ¿qué? Aquí it. sufrimos porque somos solos. Good enough, so suffering a lot para los because they're 4 poor niños. people, you know. Przyjechaliśmy na kolejną jakąś dzielnicę. What's the name of this area? Colonia El Molino.
Colonia El Molino. Yeah. So was controlled by MS-13. And ranchers is up there. Iglesia de Cristo. Church. Yeah, all this area right here was controlled with them. By them. They used to live in this. Ah, okay. Let's see. Maybe we can speak with some. I don't want to go here because it's hard to turn around. Yes. Okay. Maybe there. Yeah. Here, all these areas controlled. All this area right here, it was worse. This, the gang members used to live there. They used to live here. And I don't see any signs on the walls related to gangs. Everything was painted now. Oh yeah, but not anymore. No. Because They paint yeah, everything. The same people are in jail. They take it out to paint it. Ah, okay. Yes? Yeah. They took them here Yeah. to paint it. Paint it. Wow. Yeah. This is punishment. Oh yeah. Zobaczcie, wszędzie zasieki. Kurczę, nie byłem w żadnym kraju, w którym tak dużo zasieków by było. All this area. It's the worst area here. Yeah? In this area. Przyjechalibyście tutaj? Nadal to wygląda bardzo niebezpiecznie. This was dangerous. Maybe I talk to this woman. When last time gangs were here? Dice que cuando fue la última vez que vieron miembros de la ganga aquí en esta área. Como qué tiempo atrás. Hace como años. No, aquí era bonito, tranquilo. Sí, no, pero antes cuando estaban aquí ellos sí, pues, controlaban esta área tipo. Hace como hace como 2 años, ¿va? Sí. About 2 years. 2 years. 2 years. But now it's okay. Ahorita está bien todo. Sí. I ask you, you worry to talk? ¿Te preocupaba cuando estaban ellos? No? Okay. No problem. Thank you. Gracias. She worry to speak. Oh yeah. I can see. Zobaczcie. Yeah. If you ask her about something bad they did here, they're not gonna tell you. No, Because, okay. They're afraid. They afraid. Widzicie, nie każdy chce rozmawiać na temat sytuacji, jaka tutaj była. So this is one of the worst places. Yeah, at that time, yeah. About 3 years, 4 3 years years ago. Szykuje się niedługo mocny wywiad, za jakieś 2 godziny, bo mój taksówkarz spotkał się ze swoim znajomym, którego brat był aresztowany, to znaczy był aresztowany, nadal siedzi w więzieniu prawdopodobnie do końca życia i który był w MS-13. Może pokażę jakieś zdjęcia pamiątkowe, rodzinne czy coś takiego, będę pytał, ale zgodził się na wywiad, zaprosił mnie do domu i zobaczymy jak to będzie, ale wydaje się, że będzie ciekawy wywiad. Nie jest to takie proste, oczywiście jak zwykle sprzyja mi szczęście, bo poznałem odpowiednią osobę, czyli tego taksówkarza, który zna kogoś tam i dzisiaj o 16 jadę z nim do tego ziomka na chatę. Także oglądajcie dalej, pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, pisaniu komentarzy, a tymczasem wracam do apartamentu na chwilę.